Cześć, nazywam się Jan Mazur z Kuźni Druida. Witam Was w mojej pracowni. Dzisiaj zajmiemy się wytwarzaniem smoły repuserskiej, japońskiej smoły Matsuyami według przepisu Bartosza Ulatowskiego. Jest on wzbogacony o wosk pszczeli. Do wytworzenia tej smoły potrzebny nam będzie kilogram gipsu drobnego. Ja sobie tutaj wykorzystam gips szpachlowy. 750 g kalafonii sosnowej, do tego 50 ml oleju, jakiegokolwiek oleju roślinnego. Ja mam akurat z pierwszego toczenia olej kujawski. 2-3 łyżki drobno zmielonego węgla drzewnego oraz wosk pszczeli, tak kostka mniej więcej 1,5 na 1,5 cm. Ja mam jej przygotowanej trochę więcej, bo będę wytwarzał więcej tej smoły dzięki temu. Więc co? Zaczynamy. Tak, najpierw sobie odważymy gips. Wyjdzie nam tego według mojego przepisu około 1,75 kg. Mamy 2-kilogramowy paczkę. Minus. Sobie ustawimy garnuszek na piecu. Grzany. Tak sobie jeszcze podgrzejemy troszkę. Tak. Na początku wrzucimy sobie olej, a raczej wlejemy. Według moich wyliczeń wyszło mi go jakieś 85 ml. Fajnie jest mieć miarkę do tego. No po co się potem bawić i robić do okna, nie? No, dajemy sobie olej, niech się spokojnie tutaj podgrzewa. Mamy troszkę to ustawione, ale to zaraz nad tym popracujemy. Do tego wrzucimy kalafonię. Ale tutaj sobie, to jest trochę tej kalafonii. Możemy spokojnie tutaj zagrzać. Ona się nam rozwiększy podczas całości grzania, znaczy się. Tak. Wiedziałem, że troszkę rozdrobnić, ale nie będziemy się tym przejmować. Ostatnio robiłem też bez rozdrabniania, wyszło bardzo dobrze. Ogólnie efekt, jaki chcemy uzyskać, to jest coś takiego. Potem będziemy sobie to wykorzystać przy projektach repuserskich i ewentualnie partnerskich. Więc musimy poczekać, że nam się to wszystko ładnie... Ja bym się tu musiał jeszcze podłożyć. Niewiele podłożyć. No, to nam się rozgrzeje, kalafonia zrobi się płynna i będziemy potem stopniowo dodawać gipsu, mieszając. Na samym końcu dodamy sobie węgiel drzewny i wosk pszczeli. Mieszadło, ważna rzecz. I teraz czekamy. No, sorry za takie pocięcie filmika, ale no niestety kalafonia bardzo długo się topi, więc nie ma sensu, żebyście przez pół godziny patrzyli jak się topi. Nam tu jeszcze troszkę zostało grudek do przetopienia. Rada na przyszłość i dla Was w sumie też. Warto ją jednak troszkę bardziej rozdrobnić przed zaczęciem gotowania. No ale to zobaczymy w czasie. No na razie jeszcze troszkę tutaj to pomęczę, roztopimy całość
No i wrócimy, jak tylko będziemy dodawać jeszcze składników. No, nam już się to ładnie rozpuściło. Można sobie zerknąć. Ładna zupka wyszła. Teraz będziemy dodawać po kolei, myślę, zaczniemy w sumie od węgla drzewnego. Bo to będzie fajnie, jak nam się równomiernie podzieli. 2, 3, 4. No i resztka. Fajnie całość wyszła. Ja już sobie go wcześniej, jak zauważyliście, pomieliłem w zasadzie w moździerzu. Teraz sobie to wymieszamy ładnie. I jak tylko sobie wymieszamy tak mniej więcej fajnie, dodamy do tego gips. W zasadzie możemy zacząć dodawać trochę gipsu. Nie całość od razu, bo to nam się niepotrzebnie tylko zbryli. Trzeba uważać, żeby właśnie nam się nie zbryliło, nie powstawały tam jakieś bąbelki z tym gipsem. No bo potem przy podgrzewaniu on będzie pękał, cały wosk nam będzie pękał i to troszkę będzie mijało się z celem. Jak na razie jest dobrze, z tego co widzę. Nie wytworzyły się tam żadne niepotrzebne te. Może sobie jeszcze w międzyczasie dodamy ten wosk pszczeli. To będzie go trudno go będzie potem rozprowadzić dobrze. Jak się to uda, niech się to troszkę podgotuje. Jeszcze trochę. Już nabiera odpowiedniego. Jeszcze nam troszkę zostało smoły. Gipsu nam zostało. Smoły to nam przybywa. Tak. Jeszcze troszkę.
Tak, już tam się fajnie zaczyna utwardzać. Musimy troszkę. Jeszcze. Tak, jeszcze ostatnia porcja gipsu. Wymieszamy i przelejemy sobie do formy na ciasta. One są na tyle elastyczne, że potem bezproblemowo można go wyjąć, bo jeżeli my zostawimy tą smołę w tym garnku, potem będzie bardzo ciężko ją wyciągnąć. No chyba, że będziemy mieli cierpliwość i duży młotek, żeby to wszystko rozłupać. Albo znowu to będziemy musieli podgrzewać, no to troszkę bez sensu praca. Formy na ciasta są elastyczne, więc można je bardzo łatwo wyjąć z samej formy. Można też od razu je wlać do misy. Więc może w sumie... No, na razie będziemy ją, wlejemy ją do formy na ciasta. Jak tylko ją rozmieszam. Trochę ciężko już idzie. Można sobie pomóc, są specjalne mieszacze na wiertarki zamontowane, ale z racji tego, że ten gips i pył węglowy bardzo lubią uciekać w powietrze, ja wolę zastosować troszkę ręcznego mieszania. Ładny ciemny kolor, ładnie rozmieszane. Możemy przelać do formy. No, teraz sobie to przelejemy spokojnie do formy. No, boję się, że mi braknie, ale już mi wystarczy. O kurczę. No, jak widzicie, nie tak dużo trzeba, żeby ona zaczęła stygnąć. Więc trzeba mieć to na uwadze. Tutaj moje modełko. Oprze. Tak, trochę nam zostanie w garnku, ale tym się nie przejmujemy. No podejrzewam, że będziemy robić jeszcze nie raz tą smołę, więc ona może sobie spokojnie tutaj czekać na następną kolej. Albo można wziąć potem szpachlę albo łódko i ją spokojnie odbić od całego tego dna. No. Tak, co do smoły, to było chyba na tyle. Przepisy na nią możecie znaleźć na stronie Jacka Dolińskiego. Bardzo fajny gości, sam go osobiście polecam jako też nauczyciela i zawsze służy radą i pomocą. Można będzie zamówić smołę repuserską u mnie albo i u Jacka.
też robi. On robi według własnego przepisu, bardzo dobra smoła. Sam z nich czasami korzystam. Chyba też on sobie kiedyś zrobimy, jak nam Jacek pozwoli. Ale myślę, że tutaj nie będzie też problemu. No, tak jak mówię. Można się pobawić własną smołą, można zamówić sobie smołę. Przepisy znajdziecie u Jacka. Można napisać do mnie. Też Wam z chęcią udostępnię te przepisy. No, to by było na tyle. Bawcie się dobrze. Na razie.